O, hej. Co ty tutaj robisz? Myślałem, że dzisiaj nie przyjdziesz. Co ty tutaj robisz? Okej. No dobra, no to jak już jesteś, to weź sobie ściągnij buty. Posiedzisz dzisiaj ze mną, co ty na to? Jak ci się nudzi? Opowiem ci jedną mega przypałową rzecz i w ogóle dlaczego dalej jesteśmy w Bangkoku. Jak to się stało i co taką sytuację spowodowało. No a tak, no dobrze zauważyłeś, mamy nową chatkę. Mieszkamy teraz sobie trochę dalej od tego turystycznego centrum, bardziej tutaj gdzie Tajowie. Zresztą ściągnij te buty i chodź, pokażę ci. Tutaj mamy taki salonik. Kuchnia, w ogóle kuchnia jest atrapą. Często w Azji macie coś takiego, że nic tutaj nie działa. To znaczy nic nie jest podłączone oprócz zlewu. Zlew na szczęście działa i jest wszystko git, ale oprócz tego zupełnie nic. Stół do pracy, tutaj część wypoczynkowa, podłączony oczywiście switch do telewizorka, więc można sobie coś tam popykać. Balkonik z fajnym widokiem na miasto. W nocy wygląda to po prostu niesamowicie. Teraz też całkiem nieźle. Tam basen, później na niego pójdziemy. Ała! Lodówka do napojów i deserów. Tutaj łazienka moja, prywatna, z prysznicem. Tutaj mamy sypialnię. Taka trochę American style. Fajnie to wieczorem wygląda, bo jest fajnie oświetlona. Taka żółta lampka, trochę Hiltonowo. Jak byliście kiedyś, spaliście w Hiltonie, to skumacie o co chodzi. Też spora. Też ma tutaj drugi balkon. Też z widokiem na miasto. Szkoda, że na balkonie nie ma żadnego stolika i krzesełek. To jest taki minus tej sytuacji. No i łazienka druga, Amelki z wanną. Tutaj jak widzicie mnóstwo kosmetyków. Ja się tam nawet nie zapuszczam. Szafy, fajnie, że są szafy. Tutaj jest toaletka, gdzie można się pomalować, gdzie Amelka wyczynia różne cuda. No i tak sobie mieszkamy. Tydzień czasu tutaj jesteśmy. Pewnie jesteście ciekawi, ile to kosztuje, nie? Polacy. 40 dolców na 2 osoby na noc. Myślę, że nie jest to zła cena jak na fajne 4-gwiazdkowe kondominium. W szczególności, że macie tutaj takie cudeńko. I nawet bez jego wywieszenia, jak nas nie ma w domu, panie tutaj wchodzą, sprzątają nam, myją podłogi, myją stoliki, dają nam nowe wody, zmieniają nam ręczniki, ścielą na łóżko i zmieniają pościel i ścielą na łóżko i odbywa się to codziennie. Dobra, wybierz sobie. Dobra, ja ci wybiorę. Weź sobie, wypij napój. Siadaj. A ja ci opowiem o tym przypale, dlaczego tutaj jesteśmy i jaka sytuacja doprowadziła do tego, że tutaj siedzimy i zostaliśmy w Bangkoku. Jest już końcówa lutego, a od jakichś 3-4 dni mieliśmy być już w Da Nang. Jednak co się stało? Jest to chyba największa, najokrutniejsza wpadka, jaką miałem nieprzyjemność zaznać w podróży, ponieważ 2 dni przed wylotem do Wietnamu przypomniało mi się w środku nocy, że do Wietnamu nie przyznają wiz na granicy, tak jak mi się wydawało. Nie wiem, dlaczego mi się to pomyliło. Byliśmy już w Wietnamie, wyrabialiśmy już tam wizę. Myślę, że była to kwestia tego, że na granicy z Kambodżą tą wizę można wyrobić i mi się te 2 kraje pomieszały. I właśnie olśniło mnie w nocy, 2 dni przed wylotem do Wietnamu, że nie ma takiej opcji, że na granicy taką wizę się dostanie, że trzeba wizę wyrobić normalnie. Oczywiście są tam jakieś ludki, które za $200 są w stanie pomóc wyrobić tą wizę w szybszym tempie. Jednak po pierwsze jest to niepewne, po drugie jest to drogie, po trzecie często są skamy jakieś, nie chcę wysyłać komuś zdjęć paszportu,
nie chcę wysyłać komuś hajsu, jakiejś prywatnej osobie, bo nie wiem, jak to dalej się potoczy, co dalej się stanie z tymi informacjami. Dlatego postanowiłem rozwiązać tę sytuację w stylu YOLO. Czyli złożyliśmy wniosek o e-wizę do Wietnamu 2 dni przed planowanym odlotem, licząc na to, że akurat może na następny dzień ta wiza się pojawi lub pojawi się do dnia wylotu, bo lot mieliśmy mieć o 10:30 rano. Jednak tak się nie stało. Wiza jeszcze nie została nam przyznana. Cały czas czekamy w Bangkoku. Wynajęliśmy sobie tutaj to mieszkanie. Jest piątek, w tym momencie jest piątek. W poniedziałek kończy nam się wiza, którą mamy w Tajlandii. Co wtedy? Kończy nam się wiza, którą mamy w Tajlandii, więc jesteśmy trochę w potrzasku, ponieważ nie możemy ani w Tajlandii zostać dłużej, ani nie możemy przenieść się do Wietnamu. Wniosek o wizę składaliśmy w niedzielę i jest on cały czas in processing, mimo że średni czas przyznawania tej wizy to są 3 dni. Boję się, że ta wiza zostanie przez coś wstrzymana, w szczególności, że byłem już w Wietnamie, ale zaznaczyłem we wniosku wizowym, że nie wjeżdżałem do Wietnamu na żadnym innym paszporcie, mimo że to robiłem. Jeżeli mają to w jakiejś bazie, mają te informacje, że byłem już w Wietnamie na innym paszporcie, no to przypał. Może dlatego tyle to trwa, mimo że Ameli też wizy jeszcze nie przyznali. Chociaż mimo, że ona była na tym samym, który ma teraz. Kompletnie nie wiem, nie chcę gdybać, nie ma to najmniejszego sensu. Tak czy inaczej musimy czekać na tę wizę. Jeżeli wizy nam nie przyznają, rozpatrujemy wtedy plan B. Plan B jest taki, że przemieścimy się pociągiem z Tajlandii do Kambodży lub pojedziemy do Vientiane, do Laosu. I tam przeczekamy, aż zostanie przyznana nam wiza. Jest to fajny pomysł, mi się szczerze mówiąc podoba. Mimo że kompletnie nie tak miało to wyglądać, no ale jak będzie trzeba, no to będzie trzeba. Jedyne co mnie boli w tej sytuacji to jest to, że wynajęliśmy przez Airbnb na miesiąc nocleg w Da Nang i no nikt po prostu nam tego już nie zwróci, a tutaj musieliśmy wynająć coś nowego, czyli jakby tam straciliśmy, a tutaj nadpłaciliśmy. No ale takie sytuacje się zdarzają, trzeba się z tym liczyć. Zrekompensowaliśmy sobie tę sytuację, wynajmując właśnie ten fajny apartamencik. Dobrze się bawimy, jest wesoło, jest miło. Co będzie, to będzie. Jakoś sobie damy radę. Zawsze jakoś sobie damy radę. Jesteśmy w Azji, a nie na Antarktydzie. Dobra, no to co, jak już jesteś, to ubieraj buty, pójdziemy na chwilę na basen, a później załatwimy 2-3 sprawy. No i jesteśmy na części rekreacyjnej. Tutaj macie siłkę. Możecie sobie, to trzeba zdropić buty i możecie sobie ćwiczyć ile wlezie. Oczywiście ile wlezie. Otwarte jest to centrum rekreacyjne od 9 do 9. Ping-pong, bilardo, czyli 2 najlepsze sporty rekreacyjne, amatorskie. Tutaj pan na recepcji. Dalej przechodzi się na basen. Automat z napojami, sauna, łazienki. Oczywiście trzeba się wbić na recepcji. Z tego względu, żeby tutaj żaden random się nie włamał, numer pokoju trzeba pokazać. No i moi drodzy, jest basenik. Leżaki niestety są pozajmowane, ale zaraz może się coś zwolni. Sam basenik jest o tyle zarąbisty, że jest tam na 7. piętrze. Jest fajnie oświetlony w nocy i jest z niego widok na całe miasto, więc sztos, sztos, sztos. Zajebiście sobie popływać chwilę. Dobra, znów ubrałem tam koszulkę. I co? Idziesz już do domu? Czy jak chcesz iść do domu, to idź. A jak nie chcesz? Nie chcesz, ok. To chodź, załatwimy te sprawy, o których ci mówiłem. Pierwsza sprawa to odbierzemy naklejki. Druga sprawa, skoczymy do galerii. I trzecia sprawa, znajdziemy coś fajnego na obiad, zgarniemy go do domu, nie chce mi się nigdzie siadać. A tutaj sobie usiądziemy, obejrzymy jakiś fajny serialik i zjemy sobie coś smacznego. Co ty na to? Nie chce mi się iść do McDonalda.
Nie będziemy jeść maka, wariacie. Byliśmy dopiero co i jesteśmy ostatnie dni w Tajlandii. Zjedzmy coś tajskiego. To jest pełna kulturka, mamy lobby. Pan otwiera nam drzwi. Tu mamy pod domem takie zajebiste napoje. Taki wiecie, fancy, koreański, japoński styl. Macie do wyboru różne klasyki od tego Oula. Na przykład milk tea, jaśminową herbatę, różne sody. Macie też specjalne herbaty, specjalne napoje. Jakieś bestsellery, różne toppingi do tego. I zauważcie, ile to w ogóle kosztuje. Za jaśminową zieloną herbatę płacić lub inną z klasyków płacicie raptem 19 batów. Są to 2 zł, a zobaczcie zaraz jak to wygląda. Ja wezmę sobie coś bardziej fancy. Nie wiem, czy nie wezmę sobie czegoś miętowego, żeby mnie orzeźwiło. Przykładowo miętową mleczną herbatę, która kosztuje tam ze 2,50, 2,60 i stoppinguję sobie to... Czym sobie to toppingujemy? Może... koniakiem albo pirlem? Nie wiem. Ceny tego są naprawdę wręcz niewiarygodnie niskie. Ale naprawdę nie mogę się już doczekać, aż dostanę to do ręki. Jest nieziemskie. Spójrzcie tylko, wygląda fenomenalnie. Jak myślicie, ile byście zabulili za coś takiego w Polsce? Strzelam, że 25-30 zł. Tak u mnie w mieście. Nieskazitelne w smaku. 10 na 10, naprawdę. Mleko z żelkami, tymi koniak i miętą. Wspaniałe. To jest okolica. Okolica jest całkiem przyjemna, podoba mi się tutaj. Ruch wieczorem jest tutaj strasznie duży, bo nawet skutery stoją w korku. A my zmierzamy w kierunku pierwszej misji pobocznej, czyli odebrania naklejek. Powiem wam, że dobrze się stało, że ten tydzień zostaliśmy, bo nawet jak żartowaliśmy sobie kilka dni przed planowanym odlotem, że przydałby się jeszcze taki tydzień na załatwienie takich spraw, na które gdzieś tam nie mieliśmy miejsca za bardzo, i były to między innymi naklejki Pack of podróży. Wiecie, czasami w jakichś takich bardziej turystycznych miejscach dla promocji kanału warto wlepę po prostu gdzieś tam umieścić wlepę, żeby ludzie sobie to skanowali i może się tam obserwowali, jak są ciekawi. Bo akurat byłem w danym miejscu, przygotowałem content z tego miejsca, wrzuciłem to na YouTube'a, więc ktoś, skoro już w danym miejscu się znalazł, to może chciałby zobaczyć to z mojej perspektywy. Jeżeli nie, no to trudno, przejdzie obok. Całkiem podoba mi się ta okolica, bo nie ma tutaj praktycznie turystów, ceny są niższe, jest praktycznie 100% lokalsowo. Nie ma ciągle tuk 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 tuk, floating market, etc. Tylko jest spokojnie, tylko jest taki autentyczny tajski klimacik przedmieścia. Idziemy do Stickerlandii. Chłopaki niezły syf tutaj mają. Ten chłop, co mnie obsługiwał, to... Hello. Dobra, mamy, panowie nam przygotowali i w dodatku jeszcze udało im się to pokroić. Thank you so much, man. Thank you. Like boom. Thank you. Bye bye. See ya.
Chłop tam z nogą połamaną siedzi zadowolony. Zadowolony. Dostałem w ogóle jeszcze? Nie no, zajebiści są ci Tajowie. Dostałem do tego torebkę ze słodyczami. Te wlepy projektowałem chyba w 10 minut wczoraj na Canwie. Ale chyba spoko wyszły. Nie? Chciałem zrobić okrągłe, ale jakoś nie lubię się za bardzo z tym okrągłym formatem, bo mi się tam nie mieści nic. Postanowiłem zrobić kwadraty. Dodałem też tam jakieś pierdoły typu małpkę, drineczka, papugę, słoneczko, żeby było wiadomo, wokół czego się ten content kręci. Mimo że jest napisane w podróży. Myślę, że bardziej to przyciągnie wzrok. Nie miałem czasu nad tym za bardzo się zastanowić, ale bardzo fajnie, szybciutko, 2,5 godziny czy tam 3 godzinki i naklejki gotowe. Czy tanio, czy nie tanio, nie znam się na tych cenach. Na cenach naklejek wyszło jakieś 60 groszy za sztukę. Dobra, wziąłem ze 3 te naklejki i może uda się je gdzieś przylepić. Fajnie, bo są świecące, są dobrej jakości, o coś takiego mi dokładnie chodziło. I muszę sprawdzić wyniki konkursu, bo były takie automaty w galerii, jak byłem ostatnim razem, gdzie można było wrzucić, gdzie wrzucało się mniej więcej 11 zł, 100 batów, wsuwało się do automatu i wybierało się jakąś tam nagrodę, były jakieś boksy. No i wypadł nam jeden boks, był tam jakiś misiu, jakiś breloczek. No dobra, trudno. Aha, no bo co można w ogóle wygrać w tych boksach? Można wygrać Playa 5, można wygrać iPhone'a, można wygrać jakiś hajs, można wygrać jakąś inną elektronikę. No i też na to liczyłem. Wsunęliśmy kolejną stówkę. Znów wypadł jakiś misiu. Znów wypadł jakiś misiu i jakaś saszeteczka, coś w tym stylu. Nie, chcę więcej. Wsunęliśmy kolejną stówkę. No i patrzymy do boksa, a tam taka mała karteczka z kodem QR do zeskanowania. I co się okazało? Zeskanowałem ten kod QR. Ukazała mi się informacja, że zostaliśmy nominowani do losowania nagrody, jaką jest iPhone 15 w kolorze titanium. Zajebiście. Zarejestrowałem się, dałem swojego maila, podałem swojego maila, podałem swój numer telefonu i dzisiaj właśnie są wyniki tego losowania. No ale niedzielę skóry na niedźwiedziu, pewnie sporo osób brało udział w tym głosowaniu. W każdym razie SMS mi żaden nie przyszedł z potwierdzeniem, dlatego dzisiaj w tej galerii też dowiem się, gdzie mogę zaczerpnąć informacje na temat tych wyników. Nie zamulamy pały w chacie, wsuwamy kapciuchy i lecimy do galerii. Po co my mieliśmy iść do tej galerii? Już zapomniałem. Między innymi sprawdzić, jak wygląda w kinie harmonogram filmów, bo szczerze mówiąc chcielibyśmy pójść na jakiś film tajski z angielskimi napisami. Może być fajne doświadczenie. Tego street foodika jest tutaj sporo, szczególnie na tej naszej ulicy. Jest co jeść w każdym razie. Z głodu się raczej tutaj nie umrze. Sporo lokali oferuje tutaj smażonego kurczaka na głębokim oleju. I jest on naprawdę genialny. Takie KFC, które nie piecze drugi raz i ma lekki posmak taki korzenny, jakby cynamonu. Jest naprawdę super, taki soczysty, pyszny kurczaczek. Jeszcze ze sticky rice'em. Co was może zaskoczyć w Tajlandii, to jest mała ilość warzyw dodawana praktycznie do wszystkiego. To nie jest warzywny raj, jak mamy w Europie. Tutaj głównie wszystko opiera się na białku i ryżu. Węgle, białko, ale te witaminy, no jestem ciekawy, z czego oni czerpią
niektóre mikroelementy, które my mamy zawarte w warzywach, które mamy zawarte... Całkiem prawdopodobne jest to, że po prostu z owoców, bo owoców jest akurat dużo, ale no czasami jesz sobie ten obiad. Nie sądziłem, że kiedyś o tym że kiedyś coś takiego powiem, ale brakuje mi surówki w tych obiadach. Brakuje mi surówki. Jest fajny klimacik. Tutaj jest taka uliczka, na której szyją różne rzeczy, są szwalnie. Tutaj jest biuro, już to rozkminiłem. Część już jest pozamykana, bo jest jakaś 18. Ale widzicie? Dostają zlecenia i szyją koszule, koszulki i wszystko co tylko się da. I później prawdopodobnie idzie to na te targi lub idzie do jakichś mniejszych, większych, pewnie mniejszych, bo te lokale są dość małe, bezpośrednio do dystrybutora, do jakichś sklepów, do sklepów, które te ciuchy dalej sprzedają. Dobra, wychodzimy już do głównej. Została nam do galerii jedna prosta. Droga nie jest skomplikowana. To, o czym mówiłem właśnie, lokalne KFC. Jest tutaj mnóstwo kurczaka. Dosłownie co 50 metrów. Pewnie doskonale wiecie, że rybka, pyszna rybka, zdrowa. Po rybce życie lepsze, ale w Bangkoku raczej unikam ryb, szczególnie na obrzeżach, szczególnie na street foodzie, z prostego powodu. Skąd oni mogą mieć tutaj niektóre ryby? Z takich oto kanalików. Nieraz widziałem, jak ktoś w większym niż ten trochę ścieczku zarzucał jakąś siatkę i łowił te ryby. Nie chciałbym trafić na taką rybę. Nie chciałbym, żeby taka ryba trafiła do mojego żołądka. Jest nieprawdopodobnie gorąco, duszno, nawet nie gorąco, tylko duszno. Dzisiaj jest oficjalnie najcieplejszy dzień, jaki do tej pory mieliśmy podczas podróży, bo temperatura odnotowana dzisiaj to 41 stopni. Mówię o temperaturze podawanej w cieniu. Odczuwalna z 45 na spokojnie. Idę do dentysty. To znaczy, zobaczyłem, że jest jakiś dentysta w miarę legitny po drodze, a chciałem sobie zrobić przegląd gdzieś w jakimś cywilizowanym jeszcze miejscu. Zapytam się, ile kosztuje. Mam takie szczęście, że z zębami nigdy w życiu nie miałem problemów i też nie chodzę jakoś często na przeglądy, ale no jak mam teraz okazję, chcę zobaczyć, jak one są przygotowane. No, powiedziałem sobie, że chcę zrobić jakąś taką podstawową higieniczne oczyszczanie tego wszystkiego. Higieniczne oczyszczanie jamy ustnej, jakąś ewentualną fluoryzację i tym podobne rzeczy. Dobra, jest spontan dentysta. Dobra, wypolerowany, ściągnięty kamień. Wszystko elegancko. Zajęło to jakaś fluoryzacja, jakaś dziwną pastę mi nakładała. Powiedziała, że mogę jeść kurczaka dzisiaj. Zajebiście. Więc pójdziemy na jakąś kolację. Bo tak jak powiedziałem, nie pójdziemy na kolację, tylko weźmiemy ją do domu. Ogólnie git. Jestem zadowolony. A ty co? Pewnie boisz się chodzić do dentysty. Ale tak na spontanie. I co? Wyszedłem, a na zewnątrz ciemno. Ale dziko się czuję, jakby to nie była moja buzia. Takie przestrzenie między zębami. Dziwnie. Wielka, tłusta larwa. Właśnie kupuję bilet na G3. Horror jakiś.
Sprawdźmy zatem, czy zasłużyli na ten piękny, czerwony znaczek. Stoją, czekają. Zielona fala dla Paco El Papito.